Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Martą Stefańczyk-Ciąpałą, założycielem i prezes Cafardini. Dziękuję. Cieszę się, że udało się nam spotkać. Ja również. Dziękuję za zaproszenie. Przejdźmy do pytań. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od innych rówieśników? Przyznam szczerze, że chyba nie. Miałam takie bardzo klasyczne dzieciństwo, powiedziałabym pewnie ze standardowym okresem buntu w okolicach bycia nastolatką. Myślę, że nie. Czy używasz dzisiaj jakichś narzędzi informatycznych, które pomagają Ci w pracy? Oczywiście nie rozstaję się ze swoim iPhone'em, iPadem i wszystkimi tego typu urządzeniami. Natomiast powiem szczerze, że najlepiej dla mnie działa, ja po prostu jestem wzrokowcem, dobrze rozpisany ręcznie plan na 2-3 miesiące do przodu. I to jest taki standard. Moja ściana w biurze dokładnie tak właśnie wygląda. Jest to biała kartka papieru i długopis, który pozwala mi w każdym momencie odnaleźć się kompleksowo w tym, co robimy na chwilę obecną. A pracowałeś kiedyś na etacie? U mnie się to troszeczkę inaczej zaczęło. Ja już na studiach wiedziałam, że nie chcę trafić do korporacji i tego jakoś tak, ale zupełnie nie był to absolutnie przemyślany krok, po prostu intuicja zwykła. A wynika to tylko z tego, że ja potrzebuję mieć swoją przestrzeń i niezależność. I to jest od samego początku, odkąd pamiętam, już jak byłam dzieckiem, ta moja przestrzeń jest tak jakoś mocno zdefiniowana i po prostu muszę czuć, że mam wybór, muszę czuć tą wolność i wtedy czuję się dobrze. Więc dla mnie na studiach większą uwagę raczej skupiałam na tym, co zrobić, żeby się rozwijać, żeby tworzyć, żeby coś powstawało, niż żeby tą swoją ścieżkę kariery właśnie skierować w kierunku korporacji. A to w zasadzie jest ciekawe, bo już na studiach byliśmy zaangażowani wspólnie ze znajomymi w taką organizację, jaką jest ISEC. I faktycznie mieliśmy bardzo duży kontakt z korporacjami, bardzo duży. One tam zawsze gdzieś blisko tych organizacji uczelnianych się kręcą. I być może to gdzieś tam spowodowało, że oczywiście dało mi to doskonałe doświadczenie, wspaniałe i również w dużym stopniu miało na mnie wpływ. Natomiast gdzieś intuicyjnie chciałam robić coś po swojemu, tak? Niekoniecznie sama, bo to ja w ogóle nie do końca wierzę w takie koncepty, takie solówki biznesowe. Uważam, że za każdym prezesem stoi potężny, mocny zespół, bez względu na to, czy duży, czy mały, ale jednak tą wartość największą widzę właśnie w zespołach. I to od samego początku gdzieś tam w mojej głowie siedzi i jest dla mnie taką podstawą i największą wartością. A skąd u Ciebie pomysł na taki właśnie biznes jak Cafardini? Na taki biznes? Ja zaraz na początku swojej kariery zawodowej trafiłam do firmy rodzinnej, osadzonej właśnie w branży odzieżowej, co też jest jednym z tych elementów, za które jestem losowi niezmiernie wdzięczna. I tam oprócz tego, że natrafiłam na niesamowity autorytet, który był i jest wciąż dla mnie takim silnym wsparciem, no to ta branża odzieżowa mnie po prostu wchłonęła, można powiedzieć. I moja przygoda gdzieś tam bardzo krótko miała związek z garniturami męskimi, ale szytymi taką metodą sklepową, nazwijmy to, czyli rozmiary gotowe i bez żadnych dopasowań, zabawy, wybór podszewek czy innych dodatków. To gdzieś tam pasowało mi na chwilę, ale nie do końca spełniało taką moją wewnętrzną potrzebę czy chęć dopasowania tego swojego życia zawodowego trochę do siebie, tak? Bo oczywiście są zawsze dwie opcje. Albo dopasowujemy się my do stanu rzeczy, albo próbujemy ją troszeczkę zmienić. Mnie zawsze te zmiany strasznie intrygowały, bo to chyba jest jedyna sytuacja taka, czy taki jedyny moment, gdzie czuję, że żyję, mówiąc krótko. Tak? Jak mamy na coś wpływ, to się kiedyś tak ładnie nazywało agenci zmian, nie przywiązuję do tego większej wagi, natomiast faktycznie daje to po prostu zwykłą frajdę. A jeszcze jeżeli za tym idą ludzie, którzy wierzą w swój koncept, w swój pomysł i wierzą przede wszystkim w Ciebie, bo to nie zawsze są przecież rozsądne pomysły, wręcz czasami są nierozsądne, a za tym idzie też ciężka praca, bo pomysł to jest jedno, natomiast ta ciężka, konsekwentna praca później, to jest dopiero wyzwanie i to dla mnie, powiem szczerze, było zdecydowanie większym wyzwaniem. Natomiast wracając do początków, to faktycznie to szycie na miarę idealnie wpisało się
w mój charakter też, tak bym powiedziała. Raz, że jest to oczywiście trend globalny, masowa kustomizacja wszystkiego. Dzisiaj nas pochłania i Polska gdzieś też w tym miejscu się odnajduje doskonale. A jeżeli jeszcze do tego można robić rzeczy dopasowane do indywidualnego człowieka, do jego oczekiwań, charakteru, osobowości i to z najlepszej jakości tkanin i oparte na polskim krawiectwie, no to już jest w ogóle szczyt marzeń. Szczyt marzeń. A jakbyś dzisiaj miała wybrać jeszcze raz uczelnię wyższą albo poradzić komuś, to co by to było? To jest dobre pytanie. Uczelnia wyższa. Ja myślę, że w ogóle system edukacji to jest taki temat, co wybrać, żeby było najlepsze, prawda? No idealnie byłoby, gdyby to był system, który wzbudza naszą kreatywność i albo przynajmniej nas nie zabija. Jeżeli chodzi o ścieżkę mojej edukacji, to przyznam szczerze, ona nie mogę powiedzieć, że była zaplanowana przez rodziców w wieku 3 lat. Absolutnie nie. Ale dzięki moim rodzicom faktycznie miałam to szczęście, że mogłam skończyć najlepsze szkoły w moim przekonaniu. Z perspektywy czasu oczywiście. Te uczelnie też się zmieniają i to też trzeba wziąć pod uwagę i też czasy się zmieniają. Oczekiwania ludzi są różne na różnych etapach życia. Ale powiem tak, edukacja, i to jest chyba pocieszające w sensu stricte, tak, dyplom na koniec, który otrzymujemy, nie determinuje do końca i nie musi determinować do końca to, co chcemy robić. To jest też tak naprawdę jakiś tam element naszego życia i znam wielu prawników, którzy nie pracują w swoim zawodzie, a wspaniale odnajdują się w biznesie na przykład i tak dalej. Tutaj nie przywiązuję do tego aż tak wielkiej wagi. Na pewno to, co istotne w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o edukację, to jest edukacja oparta na doświadczeniu. To znaczy, ja mam ogromny szacunek do teorii, bo oczywiście bezwzględnie jest to potężna wartość, ale jednak praktyka to jest to, co w moim przekonaniu, co zawsze działało dla mnie najlepiej, tak? Rozmowa z kimś, kto faktycznie czegoś dotknął, spróbował, sparzył się, wyciągnął wnioski. To było takie inspirujące i to być może się z tego nie dostaje dyplomu na koniec dnia z takich spotkań, ale one mają największą wartość dla mnie. A odnośnie pasji, jaka jest Twoja największa pasja? Oj, to jest bardzo prosta odpowiedź. Latanie. Absolutnie nie za sterami. Największą radość czerpię z przemieszczania się samolotami. Największą. Nie wiem, na czym to polega. Nie potrafię tego opisać. Nie lubię latać. Faktycznie to daje mi taką... Ja po prostu odpoczywam w samolocie i znajomi się śmieją, że to dlatego, że po prostu telefon mam wyłączony. Ale tak nie jest do końca. Chociaż pewnie to jest duży plus. Po prostu odnalazłam swoje miejsce w przestrzeni. Nie mogę powiedzieć, że na ziemi, ale tak. Samoloty to jest... Nie chciałaś być stewardessą na przykład wtedy pewnie? Myślę, że miałabym szansę? Myślę, że tak. Dziękuję. Największy sukces według Ciebie w swoim życiu? Wrócę do tego, że unikam tego słowa jak ognia faktycznie, bo ono po prostu powoduje czasami takie zapętlenie, jakby skupianie się tylko na tym, żeby odnosić sukcesy, trochę mam wrażenie zabiera czasami całą frajdę z życia. Bo tak jak mówię, czasami i ta porażka może być sukcesem, prawda? Natomiast największą wartością to tutaj i w życiu prywatnym i zawodowym to są właśnie ludzie, którzy mnie otaczają. To jest po prostu fenomenalne. Ja jestem w stanie się troszeczkę po prostu rozczulić w tej kwestii, więc ustawmy ten temat. Natomiast tak, to są ludzie. Czy masz coś, co chciałabyś przekazać młodym albo zapytać i nurtuje Cię jakieś pytanie? Przekazać młodym? Młodszym, rozumiem, że nie, do tego mojego wieku. Tak. Młodszym w porozumieniu też starszym. Ludziom, którzy są na początku swojej ścieżki zawodowej na przykład, albo właśnie zmienili profesję, cokolwiek, jakieś inspirujące. To znaczy, ja chyba nie mam takiego usposobienia ciocia dobra rada, natomiast trzymam kciuki za nich po prostu, bo wiem, ile to frajdy daje, wiem, jakie idą za tym wyrzeczenia faktycznie i życzę im siły, dosłownie, takiej siły i wytrwałości, bo wiem, że warto. Gdzieś tam tą ścieżkę swoją buduję i widzę tego efekty i myślę, że warto. Także siły i determinacji. Dzięki.